Cześć siemanko, witam Was bardzo serdecznie w odcinku z wędzenia. W poprzednim odcinku pokazywałam Wam, jak przygotuję kiełbasę swojską według naszego przepisu. Jeżeli macie inny przepis, to chętnie też dowiem się czegoś od Was. Możecie pisać oczywiście w komentarzach i pod tamtym filmem i pod tym filmem. Ja tymczasem zabieram się za przygotowanie teraz sobie wędzarni. Osuszenie, przede wszystkim osuszenie wędzarni. Tutaj jak widzicie za mną już wiszą moje kiełbaski. Tam jest też mięsko, które wcześniej przygotowywaliśmy. Zaraz pokażę Wam, jak one się prezentują. Pod światło to tak sobie widać, co? Kiełbaska już jest bardzo ładnie przesuszona. Jak dotykam, to czuję po prostu suchą, zimną kiełbasę. Jakkolwiek to nie zabrzmiało. Dobra, rozpalam wędzarnię, one sobie tutaj już wiszą. Dzisiaj akurat lekki wiaterek jest, więc to wszystko jeszcze lepiej sobie przesycha. Mięsko też już jest całkiem fajnie suchutkie, także ja się zabieram teraz za rozpalanie wędzarni. Chcę ją dobrze wygrzać, bo dobre wygrzanie, wysuszenie wędzarni skutkuje tym, że po prostu też nasze wędzonki potem jak trafią do tej wędzarni, to nie chwycą wilgoci z wędzarki, tylko już w tym ciepłym powietrzu będą przedmuchiwane ciepłym powietrzem i się jeszcze bardziej osuszą, a to jest bardzo ważne, bo dzięki temu, że mięso czy kiełbasy są bardzo dobrze wysuszone, czy tam sery jak wędzicie też tak samo, to wtedy nie gromadzi się na nich ten dym, w sensie taki, wiecie, taki nalot czarny, o to mi chodzi głównie, bo dymem wędzimy, tak, ale on ma tylko tak muskać sobie tą naszą wędlinkę, a nie osadzać się tak mocno na niej, bo wtedy się wydzielają właśnie takie związki, których my nie chcemy, to są związki rakotwórcze, których unikamy. Chcemy, żeby to było uwędzone, a nie osmolone. Ogólnie tu mamy dzisiaj bardzo ładną pogodę do wędzenia. W nocy spadło troszeczkę śniegu, on oczywiście już częściowo stopniał, częściowo jest ślisko. Też musimy troszeczkę uważać, bo tutaj jest trochę jednak tego takiego lodu się zrobiło i trochę ślisko mamy. Także wszystko by było ładnie, gdyby nie to, że jest dosyć mocne porywy wiatru są. Taki wiatr, jak wiadomo, jednak dosyć mocno wychładza. No ale też może będzie problem z utrzymaniem temperatury w wędzarni, ale spokojnie z tym sobie też jakoś poradzimy. Dobra, tutaj mamy te nasze wędlinki przyszykowane do uwędzenia, a tutaj jest już przyszykowane drewno. To jest drewno, dzisiaj wędzimy nas sama olcha i ewentualnie potem jakieś owocowe dodatki będą do tego dawane, świeżo porąbane drewienko. Zaraz będę jeszcze szczepać je na troszeczkę mniejsze kawałeczki, częściowo bez kory. To co mi się uda, to okoruję też. No nie zawsze tą korę tak bardzo ściągamy, ale tym razem może jeszcze, skoro ona tak ładnie odchodzi, więc może też tą korę ściągniemy. Dobra, zabieram się za rozpalanie wędzarni. Wędzarni powału już się rozpala. Na razie ten dym jeszcze tutaj wylatuje tą stroną, ale tutaj są drzwiczki otwarte. Zaraz powinien złapać cuk i komin powinien ciągnąć. Tutaj jest tak dzisiaj zakryte po prostu ta nasza rura, żeby też to ciepło za bardzo nie uciekało z niej. Wiem, powinniśmy pewnie zrobić już jakoś tak bardziej na stałe tą wędzarnię, obudować ją czymś, żeby się wygodniej wędziło, ale jeszcze cały czas nie mamy jakiegoś jednego miejsca po prostu na tą wędzarkę i tak z nią chodzimy. Raz przy garażu wędzimy, jak jest deszczowa pogoda, raz tutaj właśnie na tarasie. No nic, powoli się będzie rozpalało. Drzwiczki, tak jak mówiłam, otwarte na szerokość w tej chwili, żeby po prostu wytworzył się ten ciąg kominowy tutaj. No i czekamy, rozpalamy i grzejemy wędzarnię. Tutaj się ma rozbuchać, ma być ładna temperatura, wszystko ma być wysuszone elegancko. No, powiem Wam, że ten wiatr dzisiaj to dosyć trudny przeciwnik. Tam się pali. Nie będę otwierała tych drzwiczek teraz, żeby nie zaburzyć.
ale temperaturę dzisiaj będzie ciężko utrzymać, już tak czuję. Dopiero teraz zamknęłam tutaj drzwiczki i będę kontrolowała, jak tam temperatura. Oczywiście te termometry pokazują obydwa różną temperaturę, ale to nie dlatego, że źle działają, tylko dlatego, że są inne temperatury po prostu w wędzarni. Już też o tym opowiadałam kiedyś. Ten termometr w sumie najmniej nam pokazuje, bo on tylko ma taki króciutki tutaj ten czujniczek, ledwo z drzwiczek wystający. Także mierzy temperaturę tak naprawdę przy samych drzwiczkach, można by było powiedzieć. Ten termometr natomiast wydaje mi się, że najdokładniej pokazuje. Teraz otworzyłam drzwiczki i w moment wychłodziło, bo było 50 stopni nabite i spadła temperatura, także nagrzewamy dalej. Wystarczyło na chwilę otworzyć drzwiczki i już się zaburzył cały rytm. Tak jak widzicie, tutaj mam teraz zrobioną taką szparę, którą po prostu ma się cuk zrobić. Tam już w środku dosyć się wysuszyło, bo teraz już pół godziny gdzieś palę, także jeszcze do godziny tak się staram suszyć tą wędzarnię, chociaż ona nie jest mokra, ona nie stała na deszczu czy coś takiego, nie jest nasiągnięta wodą. Ostatnio też było wędzone, także nie jest jakoś specjalnie przemoczona, ale chcę ją wygrzać mimo wszystko, przede wszystkim wygrzać, żeby to drewno też chwyciło swoją temperaturę, bo to też jest ważne, także no, poczekam jeszcze. Zobaczcie, już teraz podbiło znowu do 50 stopni. Także czekam jeszcze, dobijam temperaturkę sobie, mięsko obsycha, zaraz, no za jakieś myślę, że 20 minut jeszcze i będę powoli wsadzała do wędzarni. Na wędzarni zbliżamy się do 90 stopni, także jest dobrze. Ja już wkładam teraz to mięso, niech ono się przesuszy już w wędzarni. Ładnie ciepełko jest. Dobra, to te najgrubsze pójdą niżej. Tutaj w tego takiego z tyłu sabika, takiego grubszego, teraz go nie widzicie, mam wbitą sondę od termometru. W mięsie jest w tej chwili temperatura 5 stopni, także mięso jest zimniutkie. No i rozgrzewamy to wszystko. Chcemy dojechać, tutaj jest ustawione 68-70 stopni, to już takie do podpieczenia, ale na początku będziemy w niskiej temperaturze tutaj na wędzarni, tak do 75 stopni. Temperatura w wędzarni to znaczy, że w mięsie będzie dużo mniejsza mimo wszystko. No i teraz właśnie będziemy sobie tutaj osuszać to mięso w wędzarni przy takich lekko uchylonych drzwiczkach. No wieje, zobaczcie jak te chmury pędzą. Niestety wiatr się wzmaga, jest coraz mocniejszy, ale tutaj za to wędzenie całkiem nieźle idzie. Płomień w tej chwili dosyć mocny, bo tam sporo podłożyłam, a drzwiczki już zamknięte, jak widzicie, tylko ta szparka została. No i dymimy troszeczkę. To jest cały czas sytuacja dynamiczna, jak widzę, że tego dymu jest za dużo na początek, to też uchylam drzwiczki, pozwalam mu wyjść, żeby on się tutaj nie kisił w środku. Jak na razie wędlinki wyglądają fajnie, nic się nie osmala, także oby tak dalej. Za mną troszeczkę ponad godzinka wędzenia. Temperatura teraz troszeczkę spadła, ale tak ogólnie to udało mi się utrzymywać między 50 a 75 stopni, także to jest ok. W mięsku temperatura troszeczkę podrosła, 21 stopni już mamy. Tak, przyszedł czas, teraz nie podkładam w tej chwili, tylko będę po prostu muszę poodwracać to mięso, żeby ono mi się tutaj, wiecie, no
To jest w tych wędzarniach przede wszystkim tak, że musimy dbać o to, żeby mięso odwracać, przekładać je z tyłu do przodu, z przodu do tyłu, odwracać w różnych kierunkach, góra, dół zmieniać także. Dlatego, że po prostu tutaj nie jesteśmy w stanie tak bardzo zapanować jak w wędzarniach automatycznych nad przepływem tego powietrza ciepłego z dymem. Chodzi głównie o to, żeby po prostu te wędliny przekładać z miejsca na miejsce, tak żeby każda z nich miała mniej więcej te same warunki do wędzenia. Zobaczcie, całkiem ładnie to wszystko wygląda, nic nie jest osmolone. Także jestem zadowolona, teraz sobie to wszystko będę wyciągała i zamieniała miejscami, tak jak mówię, żeby te wędlinki wszystko było równomiernie uwędzone i też zagrzane, tak? Także zabieram się teraz za zmianę tego wszystkiego. Zobaczcie, bardzo ładnie to wszystko wygląda, elegancko. Dobra, wyjmuję to, co mogę. Muszę zapamiętać sobie mniej więcej kolejność, to było z przodu, teraz jadę dalej. Na razie nie będę zmieniała góra-dół, tylko po prostu zmienię sobie to wszystko, te wędliny, które były na środku, te pójdą do tyłu. O, tych, które tutaj są, nie chcę za bardzo wyciągać, bo te mają, jak Wam mówiłam, sondę założoną. Także teraz wkładam sobie w innej kolejności. To, co było z przodu, pójdzie do środka. O, dokładnie tak. A to, co było z tyłu, będzie w tej chwili z przodu. I tak mniej więcej właśnie raz na godzinkę staram się poobracać wszystko, żeby, tak jak mówiłam, wszystko miało równe warunki. Dobra, górę mam zrobioną. Trochę źle zaczęłam, bo w sumie trzeba było też dół najpierw, ale okej, to jakoś sobie poradzę. Teraz tutaj mam boczki na hakach. Boję się, żeby mi to pospadało. Muszę być ostrożna. O, te boczki też bardzo ładnie wyglądają. No, ślicznie. Dobra. Nie chcę ich za bardzo wychładzać też. Także to pójdzie do tyłu. To do przodu. To ma być z przodu. Tak. A tu na środku. Dobra. To idzie na tył. Trzeba wszystko zapamiętać zawsze. To miał być środek, z tego co pamiętam. Ten wiatr mi dzisiaj naprawdę tutaj nie ułatwia. Okej. I następne. No i tak to w tej chwili wygląda. O, tutaj jeszcze też muszę sobie tak porozkładać równo. Wiecie, jak coś tutaj gdzieś dotyka, to lepiej, żeby nie dotykało jedno drugiego. Tutaj mam ten właśnie kawałek, w których, tak jak mówiłam Wam, jest wbita sonda. Teraz go widać dokładnie. I to mięsko już wiem, że ma w tej chwili 22 stopnie w środku. Także zamykam wędzarnię, nie chcę wychłodzić i dokładam do piecyka. Za mną 3 godziny wędzenia. Temperatura mięsa w tej chwili 30 stopni. Tutaj oczywiście kolejne obracanie zrobiłam, tego Wam nie pokazywałam, ale zobaczcie za to kolorki, jakie piękne. No, nie chcę się chwalić, ale samej mi ślinka już cieknie na widok tego mięska. Bardzo ładnie to wygląda. Kiełbaski teraz poszły na dół. Kiełbaski też elegancko wyglądają. Bardzo mi się to podoba. Zamykam, żeby temperatury nie tracić, bo temperaturka trzyma się na razie tak między 50 a 75 stopni cały czas. Nie udaje mi się jakoś specjalnie więcej powyżej 75 stopni dojść. No troszeczkę może. Tak maksymalnie do 100, ale też nie chcę, wiecie, przesadzać z hajcowaniem tego
bo to nie o to chodzi, żeby tutaj teraz zrobić sobie jakiś wielki płomień, nie? Chodzi nam o ten dym, a dym, jak widzicie, tak wygląda wędzenie. U nas to wędzenie wygląda w ten sposób, że tego dymu nie puszcza się aż tyle. Ja dbam o to, żeby tego dymu nie było za dużo. Szczególnie w tej początkowej fazie, kiedy mięso jest jeszcze, powiedzmy, oddaje tą wilgoć. Wiadomo, ono jest osuszone, ale zawsze troszeczkę tej wilgoci mimo wszystko z niego wychodzi. A tutaj do dogrzewania się jeszcze jest jedno ognisko rozpalone. Z garnuszkiem się gotują ziemniaczki dla kur przy okazji. Jest troszeczkę tutaj cieplej, ale i ziemniaczki dla kur, bo się skończyły, muszę ugotować. No niestety, ale widzicie, dzień pomału będzie dobiegał ku końcowi. Wiatr nie odpuszcza, cały czas ostro wieje. No i to jest ten główny powód, dla którego tak ciężko utrzymać temperaturę w wędzarni. No niestety, no zobaczcie, tak to ładnie wygląda. Za chwilę będzie słońce, już zbliżało się do horyzontu, co tu ukrywać. Teraz są najkrótsze dni w roku, więc nie ma co się tutaj spodziewać jakichś tam ciepłych dni i tak dalej. No ale najważniejsze, że pomalutku ta temperatura w mięsie sobie rośnie. Będę teraz dobijała troszeczkę właśnie, żeby tą temperaturę uzyskać tutaj. Ja oczywiście nie siedzę przez cały czas tutaj przy wędzarni, tylko też chowam się trochę do domu. Teraz jak mam tutaj na ogniu te ziemniaki, no to trochę więcej jestem, ale tak ogólnie to aż tyle nie siedzę. Tutaj luk w ogień. Teraz jest dosyć sporo podłożone, no ale mówię, musi się troszeczkę nagrzać też. Także wędzę dalej. Mamy już po 15, kolejne przełożenie moich wędlinek, kolejna godzinka. No naprawdę prezentują się bardzo ładnie. Tak są boczusie. Odrobinę wiatr zelżał, także jest troszeczkę milej, chociaż no wiadomo, teraz słońce już w sumie zaszło, można by było powiedzieć, i na pewno będzie się robiło coraz chłodniej. No ale nic, temperaturkę ładnie udaje mi się utrzymywać. Teraz troszeczkę dołożyłam, więc jest trochę więcej dymu. Przełożyłam też sondę do kiełbasy i w kiełbasie mamy 47 stopni. Chcę wiedzieć przede wszystkim teraz w sumie temperaturę w kiełbasce, bo na niej mi najbardziej na dzisiejszy dzień będzie zależało. Jeżeli, no myślę, że te boczki, znaczy boczki jak boczki, ale te schaby raczej i tak nie uda mi się ich za bardzo uwędzić. Znaczy temperaturę, bo one uwędzone będą, temperatury dzisiaj uzyskać. Zobaczę, jak będzie jutro. Może jutro jeszcze raz je wstawię. Może dopiekę je po prostu jutro w wędzarni, a dzisiaj zależałoby mi na tym, żeby jeszcze na przykład przez tą godzinkę, co będę wędzić, tą kiełbasę doprowadzić do właśnie takiej wyższej temperatury. Fajnie by było uzyskać te 65 stopni co najmniej, no ale zobaczymy, jak to pójdzie. Na razie to mówię, jest przez ten wiatr, który był przez cały czas, to ciężko było cokolwiek tutaj uzyskać, jeżeli chodzi o temperaturę i utrzymać przede wszystkim, bo uzyskać to jeszcze to można tam do piecyka nawalić i by było, ale no nie chcę też, żeby to był płomień po prostu w tej wędzarni, bo tutaj z dołem właśnie tam jest wejście z tego komina, wylot i wiecie, jak się tam przyhajcuje porządnie, to może być i tak, że po prostu będzie ogień tam leciał, a ja nie chcę jakby mieć tych kiełbas upieczonych, w sensie, czy w ogóle wędlin tam w środku. Chcę, żeby one były uwędzone, no ale fajnie by było właśnie uzyskać tą temperaturę taką, która zapewni nam bezpieczeństwo, bezpieczne przechowywanie po prostu tam przez troszeczkę dłuższy czas tego mięska, no bo na to też musimy jednak zwracać uwagę,
bo wiecie, zatruć się taką wędliną też bardzo szybko można. Trzeba tego po prostu pilnować ze względów bezpieczeństwa. Robimy te wędzenia przede wszystkim dla siebie. To nie są żadne wędzonki na sprzedaż, ale też chcemy je innymi obdarować, czasem rodzinę czy znajomych. No i głupio by było, po prostu głupio. No nie chcemy tego, po prostu chcemy tego uniknąć, żeby te wędzonki były jakieś ryzykowne, no bo takie rzeczy, umówmy się, też się zdarzają. Czasem, że ktoś się podtruje po prostu źle zrobioną wędliną, na to trzeba bardzo uważać, bo to są bardzo niebezpieczne zatrucia. I tu nie chodzi tylko o jakieś, wiecie, zatrucie typu, że będzie mnie bolał brzuszek, ale no to mogą być bardzo poważne zatrucia, więc tutaj trzeba bardzo dużo uwagi na to zwrócić, żeby te wędliny były dobrze obrobione, także ta temperatura też jest ważna. Albo właśnie takie dwudniowe wędzenie też zapewni nam wybicie tych właśnie bakterii, tak? No, tych drobnoustrojów, które mogą powodować właśnie jakieś zakażenie tego mięsa. Dlatego lepiej poświęcić więcej czasu i zrobić to porządnie, niż potem mieć jakieś problemy z tego tytułu. Zdrowie jest najważniejsze. Po prostu co tu dużo gadać, na tym nie ma co oszczędzać i trzeba tego pilnować. O, w tej chwili już mi podeszła znowu temperaturka. Mamy 48 stopni na termometrze, także idzie do góry pomalutku, pomalutku. W mięsie na razie było z 10 stopni mniej, z tego co pamiętam. Także mięsko na pewno jeszcze długo potrzebuje. Ten proces musi być jeszcze dłuższy w mięsie. A jeżeli chodzi o kiełbasy, to chciałabym, żeby one dzisiaj już były zrobione, a jutro sobie po prostu dowalimy lepszą temperaturę, bo też jak w kiełbasie teraz, wiecie, dam wyższą temperaturę na wędzarni, to też ona się po prostu taka zrobi, no nie wiem, jak z grilla. Tego też chcę uniknąć, że ona ma być po prostu uwędzona, a nie jakaś tam ugrillowana. Także tego wszystkiego trzeba pilnować, a w takiej wędzarni umówmy się, że to jest po prostu wędzarnia byle jaka. Ale jest, da się z niej uwędzić, już nieraz to robiliśmy, no ale trzeba dużo więcej pracy włożyć w to, żeby te wędliny wyszły tutaj dobre, smaczne, no i zdrowe, przede wszystkim zdrowe. Okej, wyłączam się, jeszcze coś tutaj pogmeram przy tym ogniu i się znowu schowam troszeczkę do domku, żeby ugrzeć się, no bo jest zimno, jest po prostu dzisiaj chłodny wieczór, chłodny dzień cały był, no ale co się dziwić, tak jak mówiłam, to są najkrótsze dni w roku, więc nic nie poradzę. Dobra, kończę. Zrobiło mi się już prawie całkiem ciemno, kamera jeszcze trochę rozjaśnia nam tutaj niebo, ale zdecydowanie ciemniej jest o coś takiego bardziej. Tak, troszeczkę też zaczął kropić taka mrzawka w sumie bardziej niż deszcz i tak się zastanawiam, skąd to ciekawe jest, bo jak widzicie nade mną niebo w sumie czyste, tutaj nie ma żadnej chmury, dopiero tam daleko na horyzoncie są chmury, ale widocznie musi wiatr nieść ten deszcz tutaj w tą stronę, skoro tak się dzieje. No ale nic, to tylko mrzawka, nic takiego się nie stanie, jak mi tutaj troszeczkę pokropi. Najważniejsze, że udało mi się podbić temperaturę, w tej chwili mamy 66 w kiełbasce, ta sonda jest w kiełbasie wbita. Już teraz muszę się wspomagać latarką tutaj, bo mało co widać, tak na chwilę tylko otworzę, bo nie chcę wychłodzić. Tak to teraz wygląda, jak widzicie już się zaczął tłuszczyk wychodzić z tej kiełbasy. No ale co się dziwić, jak tutaj mamy, teraz nie widać, ale to jest gdzieś 110 stopni, w tej chwili 105 stopni w tej chwili mamy temperatura powietrza. Także chcę ją trochę jeszcze osmagać tutaj, żeby do tych 68, o jeszcze 1 stopień, 67 w tej chwili jest. Jeszcze momencik, jeszcze chwila i zaraz myślę, że kiełbaska będzie gotowa, będzie można już zobaczyć co i jak tam. A tu w palenisku też nie chcę teraz otwierać, ale tam się dosyć mocno w tej chwili pali. Także tu już wygasło. Na jutro kurki będą miały świeże kartofelki. Tak jest. No, najważniejsze, że powoli do przodu. Witam. Najlepsza część stworzenia tak wspaniałego wyrobu naszej kiełbasy przypadła mi, gdyż
Tina się rozłożyła, podczas wędzenia ją musiało przewiać. Także pokażę Wam nasz produkt finalny. Taką mamy kiełbaskę. Rozkroimy. Pokażę, tak w środku wygląda. Ładnie wyszła, z tym, że próbowaliśmy ją na ciepło i jednak w dalszym ciągu ten flak jest twardy. Jak widzicie, tym razem udało nam się dobrze ją nadziać bez powietrza. Widoczne są też kawałki tłuszczu. No i przyprawy. Teraz weźmiemy tutaj, przekroimy. Jak to mówią, nie dla psa kiełbasa, ale to jest nasz najlepszy tester. Roxy! Siadł ładnie. Chodź tu. Siadł. To będzie test, czy to jest dobre. Ciężko pogryźć, ale jednak dała radę. Próbujemy. Już kolejną zresztą. Bardzo dobra. Nie zachwalając, ale dobra. Żegnam Was. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.